Cześć, kolejny dzień na Islandii. Ja jako kierowca, który wczoraj przejechał dzielnie przez lody 10 godzin za kierownicą w sumie, żeby dojechać do Jökulsárlón i z powrotem, plus dodatkowe atrakcje, więc dzisiaj mamy dzień taki trochę odpoczynku, bo wczoraj rzeczywiście była pobudka w 3:30, przyjechaliśmy już mocnym wieczorkiem, więc dzisiaj odpoczywamy, więc dzisiaj jest czas na Reykjavik. No i teraz pytanie pierwsze. Kto odkrył Amerykę? No Kolumb, tak twierdzą wszyscy. A my mamy tutaj pomnik Leifra Erikssona, który, przeczytam dokładnie, Son of Iceland, discovered of Greenland, the United States of America, the people of Iceland i, momencik, bo nie widzę, w 1000. rocznicę Altingu i pomnik jest z 1930 roku. Czyli, bo wspominałem już na temat kwestii osadnictwa, pierwszego osadnictwa w Islandii, więc oni twierdzą, że zaraz po tym, jak tutaj się osiedlili Normanowie, to zaraz potem odkryli Amerykę w 930 roku naszej ery. A nasze zwiedzanie dzisiaj zaczęliśmy od katedry. Ja za chwileczkę ją pokażę, może w nieco lepszej okazałości. I uwaga, trafiliśmy. Katedra jest oczywiście katedrą protestancką, natomiast, o właśnie słychać na 12:30 zegar zwierzy. Katedra, która jest tak katedrą, powiedziałbym, taką bardzo mocno neogotycką, jeżeli chodzi o wnętrze. Z zewnątrz jest taka dosyć modernistyczna, ma fajną akustykę, natomiast myśmy trafili na medytację. Jest o 12:00 coś takiego i uwaga, jeżeli chcecie w tym wziąć udział i posłuchać organów, to trzeba przyjść wcześniej, bo w czasie medytacji nie ma drzwi są zamknięte, nie wpuszczają, nie wypuszczają turystów. W ogóle dla ruchu turystycznego katedra jest zamknięta. Myśmy sobie weszli po prostu za 12:20, musieliśmy te 20 minut, że tak powiem, odczekać w ławkach. Pan nas tylko poinformował, że nie ma żadnych zdjęć, żadnego nagrywania, nic, bo to jest czas medytacji. Powiem szczerze, tak, to było bardzo ciekawe doznanie, dlatego że na przykład w stosunku do kościoła rzymskokatolickiego, do typowych takich mszy czy spotkań w kościele, no to się strasznie różniło, tak? Przyszedł sobie pastor, siadł sobie w jednej z ławek, założył sobie mikrofon, czytał fragmenty Pisma Świętego po islandzku, na początku zrobił krótkie wprowadzenie również po angielsku. I między tymi krótkimi fragmentami mieliśmy taki mały koncert organowy, w sensie był fragment Pisma Świętego, jakaś króciutka modlitwa, jakiś utwór grany na organach i to trwało raptem 20 minut, ale można było ocenić akustykę tej katedry i posłuchać tych organów, które mają ponad 5000 piszczałek i rzeczywiście akurat organy tutaj robią wrażenie. Ja się bujam, bo mi zimno, przepraszam. Przy czym no nie był to taki, że tak powiem, koncert pełną parą. Stosowny do medytacji. Stosowny do medytacji. To nie było takie granie, że tak powiem, kawałków takich utworów, które po prostu, że aż zatrzęsłyby murami, ale bardzo, bardzo fajne i bardzo ciekawe doznanie, mimo że no niestety z wyjątkiem tego krótkiego wprowadzenia po angielsku, to reszty niestety nie zrozumieliśmy. A teraz Wam pokażemy po prostu Leifra Erikssona i jak wygląda katedra.
Kolejne miejsce w Reykjaviku, jakie postanowiliśmy odwiedzić, to Muzeum Perlan. Położone poza centrum, na górze, i dzięki temu, ponieważ jest taras widokowy, będziemy mogli również zobaczyć sobie panoramę Reykjaviku, ale ponoć mają tutaj wszystko. I wirtualny pokaz zorzy polarnej, i wirtualną jaskinię lodową. Mają nawet swój własny, mały, sztuczny gejzer. Czyli wszystkie cuda Islandii w jednym miejscu. Oczywiście nieprawdziwe, ale takie, że można sobie, jeżeli nie macie na przykład okazji zwiedzić całości Islandii, to Muzeum Perlan prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, dlatego że jeszcze nie byliśmy w środku, dopiero za chwileczkę wchodzimy, może Wam takie rzeczy zaoferować. Wstęp do muzeum kosztuje bez 10 koron 5000, czyli na złotówki to jest jakieś 150 zł od osoby dorosłej. No ale ponieważ generalnie w Islandii tanio nie jest, to uznajmy, że to wcale nie wygórowana kwota. Idziemy. Jesteśmy na tarasie widokowym i powiem Wam, strasznie tutaj wieje. Nawet są umieszczone takie siedziska z palet, ale żeby one nie odleciały, są przygniecione dużym kamieniem, jak widać, po to, żeby ich wiatr nie porwał. Znaczy, to taka nasza interpretacja po prostu, żeby palety nie odleciały, bo rzeczywiście mocno wieje, to na każdej jest duży kamień, tak wulkaniczny.
ostatnie piętro pod kopułą szklaną z widokiem 360. Małe co nieco dla brzuszka. Oczywiście, no, tak jak powiedzieliśmy na początku, słowo tanio trzeba wyrzucić ze swojego słownika, będąc na Islandii. Tak może szybciutko przeliczę. Pizza bardzo dobra. Chciałem spróbować z dorszem. Kasia fish and chips, 2 herbaty i nas to wyszło około 8-9 tysięcy kalorii, nie pamiętam dokładnie w wysokości rachunku, czyli niecałe 300 zł, więc generalnie, że tak powiem, tanio nie jest. Ale ciekawostka jest taka, że jak sobie tutaj siedzimy, to w pewnym momencie ja myślałem najpierw, że coś mam z oczami, ale okazało się, że nie. Podłoga na 5. piętrze obraca się 360 stopni po prostu wokół osi całego Muzeum Perlan. I kiedy siadaliśmy tutaj, mieliśmy widok na katedrę, a teraz przed chwilą był na parking, już jest dalej, bo cały czas się przesuwamy. Także kończymy naszą wizytę w Perlan. Spędziliśmy tutaj ładnych parę godzin razem z jedzonkiem. No cóż, w tej chwili już jest godzina około 17, więc chyba już dzisiaj na ten dzień taki trochę wypoczynkowy po wczorajszej długiej wyprawie to już chyba na tyle. Chociaż kto wie. Powiem wam, że było jeszcze w planie Muzeum Penisów. Tak, jest takowe w Reykjaviku. Ale tak po dyskusji stwierdziliśmy, że chyba sobie odpuścimy. To nie jest żart. W Reykjaviku mamy jedyne Muzeum Penisów, gdzie są po prostu wystawione penisy różnych stworzeń, od najmniejszych aż po największe, gdzie ponoć rekord rozmiarów bije penis Botwala błękitnego. I nasz dzień w Reykjaviku kończymy pod operą Harpan. Ponoć jest tak wspaniała, że można ją fotografować z każdej strony. Wieczorem jest o tyle fajnie, że na przeszkleniu tejże opery jest iluminacja, która zmienia kolor. No i mam nadzieję, że pokażę wam ją w troszkę szybszym tempie na timelapsie, jak to fajnie wygląda.